Marsjańskie krajobrazy, dzikie zwierzęta, niesamowite twory natury, tajemnicze jaskinie z historyczną przeszłością, herbatka w domu nomada, prastare ryciny na skale i piasek w kilku kolorach. Przepiękne miejsce i jednocześnie plan filmowy Marsjanina czy Gwiezdnych Wojen. Niesamowite krajobrazy ogromnej pustyni Wadi Rum, przemierzane pieszo, na wielbłądzie i jeepem. Niezapomniana przygoda i jedna z największych atrakcji Jordanii jednocześnie. Jak to zorganizowałem niewielkim kosztem i z dnia na dzień praktycznie, co trzeba wiedzieć, aby tur się udał i czego nie udało się zrealizować. Kiedy warto udać się na pustynię, aby nie spotkać tam tłumów? Tego wszystkiego i innych ciekawych rzeczy dowiecie się z filmu. Mam na imię Sławek i witam Was na moim kanale. Zapraszam na kolejny odcinek z Jordanii. Ruszajmy! Jak to zwykle bywa przy spontanicznych wyjazdach, często trzeba coś przeorganizować. Poprzedniego dnia planowałem dojechać do Wadi Rum z lokalnym busikiem za 4 czy 5 jordańskich dinarów. Rano, gdy już siedziałem w tym dokładnie busiku, czekając cierpliwie na odjazd, który miał nastąpić po zapełnieniu pasażerami, do kierowcy przyszedł inny i zaczęło się wmawianie, że ten akurat nie przejeżdża przez wioskę przy pustyni i lepiej będzie, jak pojadę z tym drugim, lepszym samochodem, ale i za dużo większą cenę. Poirytowany całą sytuacją wyszedłem z busa. Z poranka robiło się coraz później, a mi zależało na czasie. Nie chcąc dać się naciągać, zadzwoniłem do taksówkarza, który dzień czy dwa wcześniej proponował swoje usługi w dobrych cenach i nie trudno było z nim dobić rozsądnego targu. Takim sposobem szybko i sprawnie dotarłem do jednego z obozowisk na samej pustyni. Spójrzcie, jak tu pięknie. Samolot w obozie to pamiątka pamiętająca wojenne czasy. Dziś służy jako efektowny pomnik. Umówiony jeep z kierowcą już czekał. Szybko ruszyliśmy w głąb pustyni. Że będzie dość chłodno, było jasne, ale tak silnego wiatru się nie spodziewałem. Założenie arabskiej chusty na wietrze i do tego podczas trzęsącej na maksa jazdy to już było wyzwanie. I silny wiatr utrudnia już tylko nagranie, które niestety trzeba było wyciszyć. No i dotarliśmy do miejsca połaci piasku w różnych kolorach. Tu przesiadam się na przesympatycznego wielbłąda. Z jego wysokości wszystko jeszcze lepiej widać. Uprzedzając hejt czy złośliwości, przypominam, że dla zwierzęcia nie jest to wielki wysiłek i w ten sposób zarabia ono na swoje utrzymanie, a na pustyni to taniej nie jest. Po rozstaniu z tymi przesympatycznymi zwierzętami pora ruszać dalej.
Kolejne kilometry pięknie wyrzeźbionych przez czas skał, wyrastających z piaskowego dywanu w przeróżnych odcieniach od złota do czerwieni, poprzetykanych pustynnymi roślinami. Podziwiając te marsjańskie krajobrazy, docieram do jaskini, w której przez prawie 2 lata mieszkał, a w zasadzie ukrywał się Lorenz z Arabii. Człowiek, który miał duży wpływ na kształt i formę dzisiejszej Jordanii. I jest też ciekawostka. Pobliskie skały powtarzają za każdym razem dokładnie 3 razy wykrzyczane imię. Niestety przez wiatr na filmie powtórzeń prawie nie słychać, ale zapewniam, że naprawdę tak się dzieje. Pora na dalszą drogę. Przepiękne widoki powodują utratę poczucia czasu. Pora na tradycyjną herbatę w beduińskim siedlisku u stóp góry z wyrytą podobizną wielbłąda. Choć miejscowi utrzymują, że jest ona bardzo stara, a ja nie jestem archeologiem, uważam, że to po prostu stosunkowo nowa atrakcja. Pomimo to ugotowana na ognisku herbata pysznie smakuje w tych fantastycznych okolicznościach przyrody. Bardzo polecam. Pora w dalszą drogę do kolejnej atrakcji tej pustyni. Zachwycając się niezwykłymi widokami, docieram do znanego zapewne wielu z Was, choćby z widokówek, skalnego grzyba. Niestety tym razem nie obyło się bez tłumu turystów, ale i tak przyznajcie, że widok niesamowity. Matka natura potrafi zachwycać i zaskakiwać. Podsumowując, pustynia Wadi Rum, a przynajmniej pokazana w tym odcinku jej część, jest naprawdę warta zobaczenia. W wielu miejscach można tu się poczuć jak na innej planecie. Pełno tu nietypowych, nigdzie indziej na ziemi niespotykanych krajobrazów. Nie bez powodu kręcono tu wiele filmów, z których Gwiezdne Wojny to chyba najbardziej znany. Pora wracać do Akaby. Zaprzyjaźniony już kierowca, którego usługi serdecznie polecam, umila drogę powrotną wokalnymi wykonami. Klimat arabskich krajów można albo lubić, albo wręcz go nie znosić. Trudno o coś pośrodku. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeśli się spodobało, do nagrodzenia mojej pracy łapką w górę. A tych z Was, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.